Nikon ZR to chyba najbardziej emocjonująca premiera 2025 roku. Nikt się go nie spodziewał, a internet od razu go pokochał. Głównie za cenę. Za niecałe 10 000 złotych dostajemy wbudowane retrawy z takim 12-bitowym haczykiem. Tylko czy ten cały hype jest w jakimś stopniu uzasadniony? I tak szczerze, myślę, że trochę tak, ale prawda jest też taka, że te rawy niosą ze sobą pewien koszt, o którym chyba nikt nie mówi, albo mało kto mówi. I generalnie to będą moje pierwsze wrażenia na temat tego sprzętu, bo dosłownie dziś sprzęt wziąłem na testy z wypożyczalni, z fotoformy i z góry generalnie Wam polecam sprawdzić tą metodę, aby ten sprzęt właśnie na własnych rękach sprawdzić, doświadczyć, żeby później nie było, że wywaliśmy kasę w błoto. Wypożyczalnia fotoformy polecam. Zaczynając tak od powiedzmy samego początku, Red trzymał całą branżę za gardło z patentem z 2007 roku na właśnie wewnętrzny zapis RAW. Jeśli jakaś firma pomyślała o właśnie filmowaniu w RAWach, żeby wdrożyć to do aparatów, do kamer, praktycznie od razu dostawała tym pozwem w twarz. I właśnie w maju 2022 roku Nikon oberwał takim pozwem za swoje NRAW-y z modelu Z9. I tak generalnie, w wielkim skrócie, Nikon nie chciał płacić tak zwanego haraczu za ten patent i go podważył w sądzie, gdzie ogólnie w 2023 roku sprawa dość mocno ucichła, a wiosną 2024 roku myślę, że absolutnie zszokowali całą branżę. Bo zamiast kłócić się właśnie o ten patent w sądzie i tak dalej, prawdopodobnie przez kilka lat, Nikon postanowił, że za około $85 milionów po prostu wykupi całe Red Digital Cinema. I ogólnie od tamtego momentu myślę, że memy z ziemniakiem i z Nikonem mocno ucichły. Rok później, 10 września 2025, dostaliśmy pierwszą kamerę z linii Cinema. Właśnie ten model, Nikon ZR. I choć 12-bitowe rawy na pokładzie robią naprawdę ogromne wrażenie, to również mam wrażenie, że wypuścili ten aparat w takim potężnym pośpiechu, co skończyło się tak jakby kilkoma dziwnymi decyzjami sprzętowymi. Już legendarne Red rawy są chyba najbardziej takim kuszącym elementem tego sprzętu, Nikona ZR. Aczkolwiek czy są warte zachodu całego? Ciężko mi na ten moment tak jednoznacznie określić, bo ten odcinek w jakimś stopniu, w jakiejś części jest nagrany właśnie używając Red rawów. W pierwszej styczności pracuje się z nimi naprawdę fajnie, są elastyczne, ale w zasadzie to tyczy wszystkich rawów. I również da się z pewnością stwierdzić, że zajmują dużo miejsca. Naprawdę dużo. Na karcie CFX Prev od SanEasta 320 GB, którą możecie nabyć w fotoformie z rabatem poniżej nawet 15% taniej, co teraz jest bardzo kuszącą opcją, to na te 320 GB ja jestem w stanie nagrać maksymalnie 6K 24 fps, 28 minut longiem, więc już to mówi, że rozmiar plików jest naprawdę ogromny, a to jest nie jedyny aspekt. Drugim tym aspektem jest właśnie taka dodatkowa obróbka. Już nie mówię o jakimś heavy color gradingu, ale na przykład odszumianie, ponieważ trzeba pamiętać, że rawy nie posiadają żadnego odszumiania natywnego z puszki, więc trzeba to użyć w postprodukcji. I tu jestem przekonany, że na 100% każdy z Was by to odczuł, że ten proces edycji, renderowania z odszumianiem bardzo mocno obciąża nawet mojego Maca M4 Max. Ale kto wie, może właśnie ten obrazek, który widzicie, oddaje. Generalnie co myślicie? Takim drugim mocnym argumentem jest w zasadzie sam ekran. Nie da się tu ukryć, że jest duży, jasny, czytelny i w zasadzie takie ekrany powinny być w każdym sprzęcie. Ciężko mi tu jest jednoznacznie powiedzieć, czy robi wrażenie wizualne, ale nie da tu się ukryć, że działa jak smartfon. Scrollujemy bez najmniejszego problemu, wybieramy opcję w menu, którą widzimy, nie ma żadnego laga, nie ma żadnego opóźnienia, działa to jak powinno. Aż przyjemnie się tego używa i to jest naprawdę fajne. I również mam nadzieję, że takie rozwiązanie rozniesie się dość szybko na inne aparaty. Bo tak jak wspomniałem, tak powinien wyglądać ekran w aparacie. Koniec, kropka.
Ergonomia samej kamery to już aspekt, bym powiedział, taki nieco gorszy. Samych guzików jest tutaj, jeśli dobrze naliczyłem, 6. Nie leżą one tak bezpośrednio pod ręką i sięganie po nie wymaga dodatkowego, niepewnego chwytu bądź zmiany chwytu. Takiego specyficznego ruchu. Zapewne po czasie jest to do przyzwyczajenia albo do ustawienia ze skrótami na samym ekranie, by to jakoś ze sobą funkcjonowało. Choć odniosę jeszcze się na koniec do samej jakości tych guzików, tych klików, tego feelingu z tego body, no to tu mam wrażenie, że te przyciski są zwyczajnie przeciętne. Bez wątpienia ten sprzęt jest warty uwagi, jest ciekawy i myślę, że stara się być trochę inny niż cała reszta, ale niestety nie jest idealnie, bo nie ma idealnego sprzętu, mimo że moje pierwsze wrażenia są całkiem pozytywne w tym aspekcie. To jednak czuć, że ten sprzęt, tak jak wspomniałem, jest zrobiony na szybko i jest kilka tutaj spraw, które nie trybią i wydają się dziwne. Oczywiście, jeśli sam producent z biegiem czasu zdecyduje się na aktualizację samego systemu i wprowadzenie poprawek, o które w sumie ludzie proszą, to będzie tylko lepiej. Z pewnością są tu jednak pewne ukryte koszty, które mogą zaskoczyć niejednego potencjalnego kupującego, który wchodzi w ten cały sprzęt, w ten cały świat, a czytaj to dosłownie jako przede wszystkim duże pliki RedRAW i cięższa finalna edycja na sprzęcie. Niemniej jednak postaram się porównać go z moim Lumixem na przykład. Sprawdzę go na tyle, ile będę mógł podczas tych 7 dni i wyciągnę jakieś może szersze wnioski na temat tego sprzętu. Jak macie jakieś pytania bądź chcecie zobaczyć coś konkretnego, dajcie znać w komentarzu i zobaczymy, co da się zrobić.